Jabłko to produkt silnie kojarzony z Polską, ale jak zrobić markę z jabłek? No to jest akurat ciekawe pytanie, bo właściwie trochę na przekór odpowiem. My na początku byliśmy święcie przekonani, że się nie da zrobić marki z jabłek. Więc wyszliśmy od tego, że się nie da i dyskutowaliśmy długo na studiach z naszą prowadzącą zajęcia z marketingu, ponieważ jeden z braci sadowników to mój kolega ze studiów. Dyskutowaliśmy bardzo długo, bardzo szeroko na temat tego, jak zrobić markę z jabłek na rynku generycznym, na rynku produktów, które się sprzedaje tak jak chleb, ziemniaki, no i właśnie jabłka, tak? Więc to jest o tyle zabawne, że my byliśmy przekonani, że się nie da, a nasza wykładowczyni twierdziła, że da się, żebyśmy jednak spróbowali. I to był taki impuls, żebyśmy poszli w tym kierunku, zaczęli szukać, zaczęli się interesować no i spróbowaliśmy. A jak się robi markę? Trudno się robi markę, bo to jest zdecydowanie trudny produkt, dlatego że Polacy nie znają marek w tej kategorii, oczywiście poza jakimiś pojedynczymi produktami, markami pojedynczymi, często zagranicznymi, a niekoniecznie polskimi. Trudne to jest dlatego, że my dopiero edukujemy, że to można robić, więc jest to na pewno wyzwanie dla nas, niemałe, jest to dość duże wyzwanie i po 4 latach obecności na rynku cały czas to robimy, cały czas próbujemy budować i o ile myślę, że ta marka jest silna w kategorii napojowej, o tyle w kategorii samych świeżych jabłek to cały czas raczkujemy. Ola, jesteś świetnym przykładem, że bez wsparcia kobiet nie ma też dobrych marek. Bracia sadownicy. A jakie było wsparcie kobiet? Powiedziałeś, że dzięki Tobie i dzięki Twoim działaniom ta marka też się pojawiła. Miło mi to słyszeć, że dzięki mnie, natomiast to jest współpraca, absolutnie. To jest współpraca wielu osób. Zaczęło się od tego, że faktycznie byli bracia sadownicy i ja. I wykorzystaliśmy prawdziwą historię braci sadowników, 2 chłopaków z Kujaw, Adama i Pawła, którzy istnieją naprawdę, są. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałam, jednego z braci poznałam jeszcze na studiach, drugiego poznałam też w tym czasie. I zaczęliśmy we troje i właściwie to nikt nigdy nie patrzył na to, czy jest się bratem, czy jest się siostrą. Natomiast to jest prawda, że w pewien sposób, kiedy zaczęliśmy się rozwijać i zaczęliśmy rekrutować kolejne osoby do naszej organizacji, bo dzisiaj już przy samej marce Bracia Sadownicy pracuje ponad 50 osób, to bardzo dużo pojawiało się kobiet i to tak dość naturalnie. W pewnym momencie była sytuacja, kiedy braci sadowników było 2, a myślę 80% zespołu to były jednak kobiety. Dzisiaj to się trochę zaczyna bardziej wyrównywać, ale też kobiety wciąż są w większości, jeżeli chodzi o nawet stanowiska menedżerskie, nawet takie wyżej postawione, dyrektorskie. 2 nasze kluczowe osoby z core teamu, to mam na myśli dyrektora operacyjną i dyrektor finansów, to są kobiety. Super, jestem pod wrażeniem. Powiedz, jaki był 2021 dla Was, jaki był dla Waszej marki? To był kluczowy rok, natomiast myślę, że kiedy mówimy o firmie, która istnieje 4 lata na rynku, to dla takiej firmy każdy rok jest kluczowy, aczkolwiek myślę, że on był o tyle ważny, że to był pierwszy rok, kiedy wreszcie mogliśmy się skupić na rozwoju, a nie na tym, żeby walczyć o zaistnienie, jak było na początku, czy walczyć o przetrwanie, jak to było w dobie pandemii. I ten rok 2021 to był moment, kiedy wreszcie mogliśmy się skupić na tym, żeby myśleć o dalekiej też przyszłości, o tym, co chcemy robić nie za pół roku, nie za 3 miesiące, tylko o tym, co chcemy zrobić tak naprawdę za 2, 3, 4, 5 lat i w którym kierunku chcemy podążać. Więc był na to czas. Był czas na to, żeby budować zespoły i zacząć delegować te zadania, bo my trochę się transformujemy w tym momencie ze startupu w trochę większą organizację
i moment, kiedy wszystko robiliśmy sami, już przechodzi do historii, bo to jest bardzo fajne, że jesteśmy w takim momencie, kiedy ludzie chętnie chcą z nami pracować, chcą dołączyć do naszej organizacji, bo wiadomo, na samym początku startupu ciężko przekonać ludzi doświadczonych, żeby dołączyli do czegoś, co dopiero powstaje, więc przekonać kogoś do idei nie jest łatwo. Łatwiej jest przekonać kogoś do liczb i do tego, że widzi pewne wyniki, a wcześniej tego nie było, teraz już jest. I to był właśnie moment, kiedy wreszcie mogliśmy sobie na to pozwolić, że budujemy zespoły, fajne, doświadczone zespoły, mające bardzo dużą wiedzę, której często my nie posiadaliśmy jako założyciele tak naprawdę organizacji. Nie ma co ukrywać, że jako młodzi ludzie, którzy dopiero po studiach startowali ze swoim biznesem, poza wiedzą książkową, akademicką i naszych pierwszych prac, które zdobywaliśmy na stażach, to niewiele mieliśmy, znaczy nie mieliśmy praktycznie pojęcia o tym, jak funkcjonuje rynek. Teraz już wiemy trochę więcej, natomiast mam nadzieję, że wśród nas są osoby i będą osoby tak naprawdę, które wiedzą więcej od nas i dzięki temu będziemy mogli lepiej, szybciej i efektywniej się rozwijać. Olu, ciągle rośniecie. Powiedz mi, jak ty oceniasz trendy obecnie na rynku spożywczym i w jaki sposób zmieniają się też zachowania konsumentów? Ja myślę, że w ogóle trendy to jest takie ciekawe zjawisko, które ono nie zmienia się tak szybko i te trendy, one takie jak były wcześniej, one takie teraz też są. Mam na myśli tutaj przestrzeni ostatnich 2 lat. I tak jak Polacy, nie tylko Polacy, ale mówię tutaj o całej Europie, chcemy żyć zdrowiej, chcemy żyć lepiej zdecydowanie, to się dalej dzieje, to się dalej obserwuje i my to widzimy. Natomiast pamiętajmy o tym, że trendy często są pewnego rodzaju, może modą to jest źle powiedziane, natomiast trendy nie zawsze będą miały odzwierciedlenie w takim bezpośrednim naszym działaniu. My raczej musimy myśleć wcześniej, musimy wyprzedzać pewne rzeczy i skupiamy się na tym, że budujemy bazę naszych podstawowych produktów, bo to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj mamy trend adaptogenów, to nagle Polacy odstawią szklankę soku pomarańczowego czy jabłkowego do obiadu i będą pić teraz napój funkcjonalny z na przykład ashwagandą, tak? No nie będzie tak. Natomiast będą to konsumenci pić w innych okolicznościach, więc jeżeli chodzi o te trendy, absolutnie myślę, że cała branża spożywcza będzie szła w kierunku tego, żeby interesować konsumentów różnymi nowościami, pokazywać, że można zrobić coś nowego, że do napoju można dodać różne ekstrakty, czy to właśnie, tak jak powiedziałam, adaptogeny, czy probiotyki. Natomiast my musimy pamiętać o tym, czego konsument tak na co dzień potrzebuje i jeżeli jest to sok jabłkowy, czy sok pomarańczowy, To niech on smakuje jak jabłko, to on prawda? powinien tak smakować i dalej ten konsument powinien to dostawać. A powiedz mi, jak podchodzicie do tematu eko? Jednym z fundamentów w ogóle marki jest taka ekoświadomość, czyli ten trend, o którym my często wspominamy, widząc napływ regulacji, czyli ESG, on na Was ma też już z samego założenia ogromny wpływ, ale rozumiem, że wokół tej ekoświadomości budujecie swoją markę. Tak, oczywiście, to leży w DNA naszej marki. Tak naprawdę to są fundamenty funkcjonowania braci sadowników. Myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o ESG i te 3 takie filary, które determinują ten obszar, to zaczynając od środowiska, to oczywiście dla nas kluczowe jest to, jako i tutaj się wypowiem raczej z pozycji sadownika, bo oprócz tego, że prowadzimy podmiot gospodarczy, handlowy, to przede wszystkim my jesteśmy sadownikami i nasz ekosystem, w którym działamy, to jest sad. I nie wyobrażamy sobie, żebyśmy żyli w niezgodzie z naturą, tylko po prostu musimy robić wszystko tak, aby ten sad, który dostarcza nam tak naprawdę podstawowego surowca do naszych produktów, jakby miał się dobrze, czuł się dobrze i wszyscy mieszkańcy, którzy są w tym sadzie, też się mieli dobrze. Więc dla nas ten temat środowiska jest bardzo istotny i o tym mówimy również w naszej komunikacji. W tamtym roku mieliśmy kampanię
CSR-ową poświęconą owadom zapylającym, bo oprócz tego, że sami robimy wszystko, żeby tym owadom zapylającym, które są bardzo kluczowe dla produkcji rolnej, żeby im pomagać, żeby im nie szkodzić i żeby one się miały dobrze, to też staramy się edukować konsumentów, co oni mogą robić, żeby czy ich ogrody, czy nawet balkony były przyjazne owadom zapylającym, bo dobrze wiemy, że gdyby nie one, to nasz talerz byłby ubogi i pewnie nie byłoby na nim ani warzyw, ani nawet innych produktów, bo myślę, że jak nie ma warzyw, nie ma owoców, to tak naprawdę i z mięsem byłoby krucho. A powiedz, w tym segmencie ESG jest też społeczeństwo, jest też takie wsparcie korporacyjne. Jak to może w Waszym przypadku wyglądać? Jeżeli chodzi o taką społeczną odpowiedzialność, to myślę, że to są w ogóle dwa aspekty. Pierwsze to jest takie partnerskie podejście do naszych dostawców, dlatego że my wychodzimy z założenia, że nie da się prowadzić biznesu, nie utrzymując dobrych relacji z dostawcami. Jeżeli my rośniemy, oni rosną, jeżeli oni rosną, my też rośniemy. Więc dla nas to jest kluczowe od samego początku naszego działania, że budujemy te relacje naprawdę w partnerski taki sposób i staramy się wszelkie problemy rozwiązywać razem. Więc jeżeli wiemy, że pojawia się jakiś problem na horyzoncie i dotyczy czy to szkła, czy to papieru, czy jakiegokolwiek innego surowca, to siadamy do stołu, rozmawiamy i szukamy po prostu wspólnych rozwiązań. Nie jesteśmy takim klientem, który tylko wymaga, ale przede wszystkim szuka rozwiązań. Natomiast drugi filar tej społecznej odpowiedzialności to są nasi pracownicy. I tutaj absolutnie znowu od samego początku stawiamy na to, że podchodzimy partnersko. Nie mamy ani mocno rozbudowanej, hierarchicznej struktury, tylko mamy bardzo luźne, rodzinne relacje, które nas wszystkich łączą. I to jest dla nas bardzo ważne, że każdy, kto do nas przychodzi, żeby miał możliwość takiej swobody działania, żeby mógł się rozwijać, żeby mógł mówić głośno o swoich pomysłach i mógł je wdrażać. Więc ten rozwój pracownika, ale jego dobrostan też, tak, żeby on się czuł spełniony, jest dla nas kluczowy. Bo prawda jest taka, że tak jak wcześniej powiedziałam, sami nic nie zrobimy, ludzie są ważni, najważniejsi, no bo jeżeli mamy się rozwijać, to tylko z ludźmi. Bardzo dziękuję. Jesteś przedstawicielem autentycznej marki, która nie jest oparta na marketingu i PR-ze, tylko na wspólnej wizji wsparcia Polski i polskich produktów. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję ślicznie.